Mamy raptem dwie 60, które jeszcze jeżdżą, 80, jedna 16. Tutaj kiedyś wszystkie prace były ręcznie wykonywane. Mamy i rędziny, mamy i piaski, mamy i mady. Tutaj powstała rasa właśnie białogrzbieta w tym gospodarstwie. Mleko jest znacznie lepsze i jestem zadowolony z tej uprawy, powiem szczerze, z uproszczonej. Jesteśmy w miejscowości Uchrusk, oddalonej o około 2,5 km w linii prostej od granicy z Ukrainą. Odwiedzamy tutaj jedno z 3 gospodarstw Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A z nami jest pan Dariusz Juszczak, kierownik tego gospodarstwa. Panie Dariuszu, zaczniemy od sprzętu, bo mamy sprzęt za swoimi plecami. Ile tego sprzętu pracuje tutaj w gospodarstwie? Jak to wygląda? Witam Państwa. Jeżeli chodzi o sprzęt, tutaj to mamy właśnie kombajn zbożowy, który wykorzystujemy w naszym gospodarstwie od 3 lat. Marki John Deere, który został nabyty w drodze przetargu. Posiadamy jeszcze stary jeden kombajn zbożowy, też marki John Deere 2266 Extra. W gospodarstwie oczywiście oprócz kombajnów mamy inne maszyny rolnicze typu ciągniki. Największy ciągnik to jest Fendt 420 koni, który posiada. Mamy też inne mniejsze o mocy około 180 koni, m.in. Valtra, Deutschwar, które są wykorzystywane do takich średnich prac polowych typu siewy, typu opryski, transport i tym podobne. Pewnie ze względu na to, że jesteście państwową jednostką, to nie stawiacie na jedną markę. Rozumiem, że to wszystko jest w wyniku przetargu. Tak jest, nie możemy stawiać na jedną markę z tego względu, że nas właśnie zobowiązują zamówienia publiczne, które obligują nas do tego, że musimy wszystkie maszyny nabywać w drodze przetargu i to się wiąże z tym, że nasz park maszynowy jest bardzo szeroki. Co się wiąże też z pewnymi troszeczkę utrudnieniami, ponieważ na przykład naprawy serwisowe, gwarancyjne czy pogwarancyjne odbywają się u różnych serwisantów. To nie jest jeden serwis. Jeśli chodzi o tego John Deere'a, to serwis robi firma Wanicki, czyli dealer, czy jak to wygląda? Tak, tutaj jeżeli chodzi o serwis danego kombajnu, to jest firma Wanicki robi, przyjeżdżają na serwisy takie gwarancyjne, okresowe, jak również naprawy wszystkie gwarancyjne w tym momencie, ponieważ dany kombajn ma gwarancję na 5 lat. Więc jeszcze 2 lata mamy gwarancję na niego. Nie było potrzeby na szczęście i mam nadzieję, że nie będzie, że musiałby być odholowany, czy też naprawiany gdzieś tam na miejscu w fabryce, czy też u nich na miejscu w serwisie. Czyli generalnie robi robotę do tej pory. Tak, kombajn się sprawdza bardzo dobrze, wydajność jest wystarczająca. Ja jedynym tutaj kryterium, które takie najważniejsze dla mnie było, to chciałem kombajn klawiszowy, z tego względu, że wykorzystujemy wytrząsacze, żeby były właśnie klawiszowe. Wykorzystujemy dużo słomy na potrzeby własne, ponieważ mamy produkcję zwierzęcą. Nie chciałem właśnie brać kombajnu, kupować rotorowego. Więc to był taki nasz wyznacznik. Słoma wszystka jest tutaj u nas tak naprawdę zbierana z pól. Kombajn robi robotę, kombajn jest, tak jak powiedziałem, wydajny i wykorzystywany do wszystkich celów, bo do zbioru kukurydzy, rzepaku, mamy przystawkę do kukurydzy właśnie, także tutaj jeżeli chodzi, jest taki uniwersalnym sprzętem. A ile tych hektarów obrabia mniej więcej w sezonie? W sezonie mamy ogólnie tutaj w naszym gospodarstwie 900 hektarów gruntów ornych, z czego większość to ono obrabia. Oczywiście część jest zasiana powiedzmy pod kukurydzę na kiszonki i tak dalej, ale w granicach 500 hektarów rocznie obrabia. No dobrze, teraz jesteśmy w jednej z obór w gospodarstwie w Uchrusku. Produkcja roślinna to jedno, ale produkcja zwierzęca to jest chyba tutaj podstawa tego gospodarstwa, tak? Tak, u nas to gospodarstwo w sumie od lat było, że była produkcja zwierzęca i właśnie produkcja roślinna. Zazwyczaj to się opiera też pod kątem doświadczeń, które tutaj prowadzone są zarówno na polach w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, gdzie również kształcą się nasi studenci, którzy przyjeżdżają tutaj, właśnie mają zajęcia praktyczne, mają praktyki, mogą właśnie zapoznać się z badaniem, z poskrabianiem danych zwierząt. Mogą zapoznać się z rasami, które u nas są,
Bo wspomnę, że u nas jest rasa zachowawcza, rasa białogrzbiety, ale również mamy mieszance, mamy simentalery, a najwięcej w tym momencie jest sztuk czysto rasowych HF-y, czyli holsztyńsko-fryzyjska rasa, która jest nastawiona gospodarstwo w tym momencie na produkcję mleka. Ile krów w doju? Ile tego mleka produkujecie? Łącznie w tym momencie wydajność średnia od krowy to jest tak ponad 30 litrów na dobę. Natomiast jeżeli chodzi o ilość sztuk, to jest około 80 krów w tym momencie. Nie ukrywam, że na przyszłość myślę zwiększyć, tak żeby w doju było przynajmniej te 100 sztuk. W tym celu jest adaptowany drugi budynek, w którym myślę, że za jakiś czas pojawią się nowe jałówki lub też nowe krowy, które są na przykład zasuszone i tak dalej. Do tego chciałem tutaj przejść trochę do historii właśnie tego gospodarstwa, bo przywitał nas tu na jednym z budynków piękne hasło: pracując dla kraju, pracujemy dla siebie. No to niech pan nam opowie trochę o historii tego gospodarstwa, jak to tu wygląda. Gospodarstwo to jest uczelni gospodarstwo. Gospodarstwo jest tak naprawdę od lat 60. w posiadaniu uczelni. Tak naprawdę jak powstała uczelnia nasza oddzielna, czyli Uniwersytet Przyrodniczy obecnie, wcześniej Akademia, wcześniej jeszcze Wyższa Szkoła Rolnicza, to gospodarstwo było właśnie jak gdyby w rękach uczelni. W gospodarstwie przechodziły różne rozwoje, jak i upadki tak naprawdę, ponieważ to gospodarstwo było, jak i wszystkie nasze gospodarstwa, było bardziej rozwinięte. To była trzoda chlewna, były owce, które zresztą obecnie też posiadamy jeszcze. Było też bydło. Było więcej osób, które pracowały i notabene najważniejszym zajęciem, bo było zaopatrzenie w paszę danych zwierząt, które tutaj z danych pól. Tutaj powstała rasa właśnie białogrzbieta w tym gospodarstwie, która wyginęła tak naprawdę dzięki staraniom byłego rektora Litwinczuka. Tak samo powstała w tym gospodarstwie rasa owcy uchruska. To są te rasy, które do dnia dzisiejszego są. To są właśnie wpisane w rejestr ras zachowawczych. W gospodarstwie początkowo było 20 sztuk bydła i to było jedyne stado w Polsce. Później zaczęło się rozwijać. Obecnie, jak dobrze pamiętam, jest około 1200 sztuk krów w Polsce. Dzięki właśnie staraniom naszego uniwersytetu. Podobnie wygląda sytuacja z owcą uchruską, której ilość zwiększa się. Rolników jest dość dużo chętnych, którzy chcą trzymać dane rasy, ale też są ograniczenia. Są to ograniczenia związane z tym, żeby nadzorować to wszystko w odpowiedni sposób i dać osobom odpowiedzialnym. Ale przepraszam, że wejdę w słowo. Rozumiem, że można do tego jakieś dofinansowanie dodatkowe otrzymać. Tak, tutaj do tych sztuk ministerstwo, oczywiście Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do tych zwierząt z wiadomych celów, ponieważ rasy zachowawcze, rasy stare, prymitywne, są to rasy, które są o mniejszej wydajności. Krowa bydła białogrzbietego nigdy nie da tego mleka, co daje krowa, powiedzmy, holsztyńsko-fryzyjska. Niestety rolnicy poszli w ilość. No wiadomo, wiąże się to też z kosztami utrzymania, a później też z zyskami, jakie można uzyskać od danego bydła. Tu rozumiem, jest lepsza jakość. Tu jest lepsza jakość, tak. Bydło, tutaj trzeba było fachowców się pytać, ja nie jestem akurat pod tym kątem fachowcem, jeżeli chodzi o skład mleka, ale jak słyszę często, mleko jest znacznie lepsze niż od właśnie bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. No tutaj jesteśmy w oborze, gdzie jesteśmy w cyklu zamkniętym. Natomiast bydło białogrzbiete często jest utrzymywane w warunkach całkowicie naturalnych, czyli na łąkach, na pastwiskach, gdzie mają dostęp do naturalnych właśnie danych ziół i traw, które są bardzo urozmaicone i dzięki temu też właśnie dane mleko ma lepszy smak. Było o tych budynkach, więc sprzęt trzeba do tego tutaj przystosować. Widzimy, że jeszcze Ursusów pracuje pewnie kilka, jak nie kilkanaście. No i też ten wóz paszowy między innymi musi być przystosowany do wysokości budynku. I jeżeli chodzi o nasze budynki, faktycznie to są budynki stare, które niestety sprawiają nam pewne utrudnienia i problemy, ponieważ dane maszyny rolnicze muszą być odpowiednich gabarytów, żeby się zmieściły na stołach paszowych, żeby dało radę wjechać i tak dalej. Przez to też, to między innymi ja mam utrudnione zadanie, ponieważ przygotowując specyfikacje do przetargów, muszę dobierać takie maszyny, które spełnią pewne wymagania, między innymi ładowarka, która musiała być troszeczkę węższa niż tradycyjne, duże.
ze względu na to, że się nie mieści w danych bramach. Wóz paszowy został obniżony, zwężony ze względu też na to, żeby dał radę wjechać do danych obór. Mamy raptem dwie 60, które jeszcze jeżdżą, 80, jedna 16 i w sumie z tego starego sprzętu tyle, ale na dzień dzisiejszy są one wyremontowane częściowo, nie sprawiają żadnych kłopotów, więc też nie ma potrzeby aż tak na siłę wymiany, chociaż nie ukrywam, że noszę się z zamiarem właśnie wymiany ciągników rolniczych, jeżeli chodzi o mniejsze naobory, ale to kwestia może roku, gdzie będziemy też zakupywać z ładowaczami, które żeby były takie kompatybilne, które też żeby mogły to te uniwersalne, które wykorzystać można zarówno na łąkach, do przywiezienia bel, do załadunku i tak dalej, a również żeby miały możliwość wjazdu na nasze właśnie niskie obory, bo to jest taka kwestia. Chciałem zapytać jeszcze o jedno, a mianowicie ile osób jest zatrudnionych na gospodarstwie, bo też wspomniał Pan, że wcześniej było więcej. Tak, zgadza się. No, tutaj technologie się zmieniły, troszeczkę maszyny się pozmieniały, więc osób zdecydowanie jest mniej niż tutaj było w poprzednich latach. Ze względu na to właśnie mamy budynki, jakie mamy. Nie wszędzie dało się wjechać, nie wszędzie dało się zmodernizować. W świetnych latach w tym gospodarstwie pracowało ponad 70 osób. W tym momencie, ponieważ tutaj jeszcze muszę dodać, że obecnie mamy drugie gospodarstwo, właśnie to w Besku, więc przybyło nam powiedzmy do tego gospodarstwa, bo ja mówię tylko o Uchrusku, gdzie było tylko 600 hektarów niecałe, to pracowało 70 ponad osób, to teraz mamy 1300 hektarów i dalej pracuje te 17 osób, czyli tutaj wydajność musiała tych osób wzrosnąć. Co często przeliczam na hektary, że ileś hektarów musi więcej dana osoba zrobić, ale przy naszych maszynach jest to do zrobienia, tak powiem. Podobnie jak i tutaj kiedyś wszystkie prace były ręcznie wykonywane. Dzisiaj no, wszystko jest tak częściowo przynajmniej zautomatyzowane i nie ma takiego problemu czy przy oddawaniu pasz, czy właśnie jedynie tak naprawdę problematyczne to chyba ścielenie jest, które zostało ręczne. Jeżeli chodzi o gleby nasze, które znajdują się w gospodarstwie tutaj w Uchrusku samym, jest tutaj bardzo duża mozaikowatość gleb. Zaczynamy od klasy drugiej, których mamy naprawdę mało, to tam jest około 2,5 hektara tylko, ale schodzimy aż do klas 6, więc tutaj ta mozaikowatość jest bardzo duża. Tak samo gleby różnego rodzaju mamy, bo mamy i rędziny, mamy i piaski, mamy i mady, także mamy bardzo duży właśnie przekrój. I co jest bardzo utrudnione w naszych tych uprawach przy nawożeniu i tak dalej, przy zagospodarowaniu danego pola, ponieważ ta mozaikowatość występuje w bardzo dużym zróżnicowaniu. Powiedzmy na jednym hektarze może być 2-3 rodzaje gleby i dodatkowo jeszcze właśnie różne rodzaje. Może być glina, piasek, za chwilę mamy sapy, na które ciężko jest wjechać jeszcze na przykład. No to jest utrudnione. Jeżeli chodzi o bezek natomiast, to w Besku mamy lepsze gleby. Tam większość gleb to jest około klasy trzeciej, trzecia A, trzecia B, czwarta. Około 60 hektarów to są gleby tam słabsze, to są piaszczyste, klasa piąta. Więc tam już też nie ma takiego dużego zróżnicowania. Tam są gleby wapienne, margle, więc tam też wiąże się z tym, że tam wapnowania na przykład nie trzeba stosować. A jeśli chodzi o rodzaj uprawy, jak to u Was wygląda? Pług dominuje, czy jednak uprawa bezorkowa? U nas dominuje uprawa uproszczona. Tak naprawdę wykorzystujemy tylko agregaty, pługa już nie używamy około 5 lat. W tym momencie już przeszliśmy na wszystkie pola. Znaczy no już od 4 lat przeszliśmy, że żadne pole nie widziało pługa. Jestem zadowolony z tej uprawy, powiem szczerze, z uproszczonej. Szybszy czas wykonania. Widzę, poprawia się struktura gleb, to daje się zauważyć. Większa zawartość próchnicy, pojemność wodna się zwiększyła. Nie mamy zastoisk wodnych, tak jak to zdarzało się wcześniej. W tym momencie, no mówię, a również, jeżeli pod kosztem ekonomicznym, no, ze względu, że czas się zmniejszył, ale również też zużycie paliwa i właśnie między temu zaoszczędzone są pieniądze. Ostatnia kwestia, ta bliskość Bugu, 2-2,5 km do Bugu, który jest tu w tym wypadku granicą z Ukrainą. To jakoś wpływa na Wasze działania na co dzień? Nie, tutaj takiego wpływu nie ma. Wprost przeciwnie, no, działamy normalnie. Tutaj ja, będąc tutaj w gospodarstwie 8 lat,
Nie odczuwam żadnych tutaj, powiedzmy, presji ze strony, powiedzmy, drugiej sąsiadów, czy powiedzmy ze strony Straży Granicznej. Żyjemy, użytkujemy i tyle tak naprawdę, także nie ma żadnego wpływu.